Dzień dobry. W takich pięknych znowu okolicznościach przyrody witam Was w kolejnym odcinku. Mało wysp kanaryjskich na tym kanale, ciągle mało, więc tym razem Teneryfa. Jesteśmy na Teneryfie, gdzie razem z Jackiem Wolskinem robimy sesję zdjęciową i materiały związane z nową kolekcją rowerową. Pogoda nam się udała znakomicie. Jesteśmy po pierwszych 2 dniach zdjęć stacjonarnych. No i teraz jedziemy sobie w górki. Troszkę bikepackingowo. Troszkę, powiedziałabym, taki bikepacking car supported, ponieważ mamy bardzo dużo sprzętu i bardzo dużo ciuchów, więc ciężko by to było spakować na rowery. Ale zaczynamy z Los Gigantes. O, proszę. Dzień dobry, zielone. No i wspinamy się do Santiago del Teide, gdzie czeka na nas pyszna kawka i tam będziemy już skakiwać na piękne szuterki. Już się trochę zmachałam. Będziemy trawersować wyspę aż do Santa Cruz de Tenerife. Zobaczycie zresztą. Zapraszam na piękny odcinek. Ależ tu jest pięknie zielono. Początek marca to jest po prostu taka wiosna tutaj. Jeszcze wszystko jest zielone, ponieważ zima to jest okres, kiedy jest trochę więcej wody, deszczu. No i od 10 km jedziemy takim pięknie zaprojektowanym skalniaczkiem. Opuncje, sosenki i różne inne dziwne rośliny, których nazw nie znam. Oczywiście trochę migdałowców, palemki, ale jest cudnie. Jihi! No to mamy to. Wjeżdżamy w cudny leśny szuter. Ale jest cudo. No, 1100 trzeba było asfaltem się przemęczyć, żeby pierwszy szutr na horyzoncie zobaczyć.
No i nie nagrałam najważniejszego momentu dzisiejszego dnia. Jesteśmy już na Zona de Acampada. Miejsce noclegowe. Nowy Pasie. Prysznic, umywaleczki, toaleta. Przyroda. Cudny klimat. Ale sztos. To będzie dobry biwaczek. Tylko brakuje jeszcze punktu widokowego na zachód słońca. Ale zaraz poszukamy. Dzień drugi naszego teneryfiańskiego bikepackingu z Jackiem Wolskinem. Nocowaliśmy na tutejszym takim ogólnodostępnym kampingu Zona de Acampada El Lagar. Mega sprawa. Teraz jeszcze tutaj jest chłodno. W nocy około 7 stopni było, więc oprócz nas na kempingu nie było nikogo. Ale było naprawdę super. I prysznic, co prawda zimna woda, ale były osoby odważne, które się wykąpały. Pięknie było. Odpoczęli, pochillowali. No i teraz jedziemy znowu. Teraz to w zasadzie 35 km podjazdu, bo jedziemy na obserwatorium astronomiczne. Z małymi przerwami. Jakieś tam fragmenty zjazdu będą, ale generalnie zrobimy jakieś 1800 metrów w pionie. Także będzie pięknie i cały czas po pięknych szutrach. Także no jest cudnie. Jakieś tu zawody. Jedziemy. Nie wiem, o co chodzi, ale miło. No i co? Robimy zdjęcia, kręcimy, jedziemy. Pogoda oczywiście trafiła nam się idealna, no bo ja przecież nie jeżdżę w brzydkiej pogodzie, także jest cudo. A jeśli chodzi jeszcze o te miejsca kampingowe, to ja już kiedyś przy okazji wpisu o Teneryfie opowiadałam o nich. Podlinkuję Wam w opisie filmu. Tu jest dużo takich właśnie miejsc ogólnodostępnych, które są przeznaczone zarówno na takie ich weekendowe grillowańsko, jak i właśnie można przyjechać, rozbić sobie namiot i sobie spędzić kilka nocy. Jest wszystko za darmo. Woda, dostęp do wody, toaletki, prysznic. Jedynym warunkiem jest, żeby zarezerwować sobie takie miejsce, ponieważ to też jest pewna ograniczona ilość miejsc.
na specjalnej stronie. Tą specjalną stronę też Wam podlinkuję. Myślę, że warto skorzystać z takiej dogodności nocowania, bo no, ta przyroda tutaj jest przepiękna. Tyle. Jedziemy dalej. Obserwatorium na horyzoncie. Tak blisko, a jednocześnie tak daleko. Jeszcze 300 metrów przewyższenia i 7 kilometrów. O ludzie. No i prawie to mamy. Końcóweczka. Dzisiejszy podjazd sponsoruje Twix. No. Niby tak codziennie jakieś 1000 wpada podjazdu, tylko niewiele. A człowiek zmęczony. Ale warto, bo widoki księżycowe. 2340. Wyżej No i tutaj wyżej się da już jechać nie da. Tu by się dało. A tam moja ulubiona Gran Canaria. Cały czas ulubiona. Wow, A tu dziura. dziura. Potrzebne szydełko. Mówisz? No to trzeba wyciągnąć. Niestety, trzeba coś będzie. Poszydłować. Dobra. Panie. Krótka instrukcja obsługi i użytkowania sznurków, nazwijmy to. Jak sycy jebnie mlekiem, to ile raz. Nie. O, kur... Jeszcze gorzej. A Dominika gdzie jedzie? Jest tu. Nie da się ukryć, że dziur jest O. potężny. W oponie znajdują się już 4,5 knota. I ja niech to na najwyższym punkcie Teneryfy. A opony to Cinturato Gravel RC. Ona została oficjalnie tutaj ubita. Tak. Myślę, że To są prawdziwe testy. Tu nie ma miękkiej gry. Szutry teneryfiańskie. Chyba zadziała. Ależ to był zjazd. Chyba z 20 km. Szaleństwo. No i teraz już ostatnie 100 metrów podjazdu i będzie
powinien być nasz camping. Podobna strefa, jakiej nocowaliśmy wczoraj, ale trochę bardziej wydaje się tutaj więcej cywilizacji. Także nie wiadomo, co to będzie. Mamy parking, ale mamy też najważniejszą rzecz. Cały dzień na 2 bidonach. Zdecydowanie za mało. O! O, mamy to. Jestem sponiewierana, chciałam dzwonić na Michała, ale myślę, że będzie szara. Chodźcie. Idźcie tam jeszcze rzucić jakieś poty. Dzień dobry trzeciego dnia naszych teneryfiańskich bikepackingów. No, wczorajszy nocleg troszkę słabszy, jeżeli chodzi o skalę i możliwości Teneryfy, ale było pięknie. Mieliśmy dzisiaj jechać w stronę La Laguny, jednak postanowiliśmy nieco zmodyfikować nasze plany, w związku z tym, że w tamtych okolicach, gdzie skończylibyśmy dzisiejszą trasę, niestety jest problem z noclegami i z takimi kampami też, a nie chcielibyśmy jakoś tam na dziko spać, więc będzie zamiast trawersu Teneryfy będzie Tour de Teide, bo teraz sobie znowu wspinamy się na obserwatorium, może nie do samego końca, ale jedziemy pod Teidę i objedziemy sobie całe Teidę wokoło i będziemy potem kierować się na południe. Oczywiście już jest podjazd, jak widzicie. O, właśnie, elektryczek. Jak słyszycie, jesteśmy już na podjeździe. Wszystko to, co wczoraj zjechaliśmy, musimy znowu podjechać. No ale co tam, pięknie jest. Dzisiaj raczej szosowo będzie, asfaltowo. Pogoda dopisuje, nic tylko jechać. I tak sobie jedziemy. Dzisiaj fat burning. Strefa tlenowa. 120 watów. I widoczki. I zaraz może pierwszy odpoczynek, bo już 800 w górę zrobione. Jeszcze przyjedziesz na szosowy obóz na Teneryfę. Zobaczysz, jak będziesz miała formę na... Piekło się zapali chyba. No i wreszcie prawidłowo pokładane priorytety. Knajpeczka, kaweczka. Po wczorajszym dniu całym w dziczy doceniam. Tradycji musi stać się zadość. Leci naklejka.
w charakterystycznym miejscu. Tym razem myślę, że wymyślimy coś dla tego, kto pierwszy zrobi sobie zdjęcie z naklejką. Jakiś bonusowy, piękny prezencik od Czekawolskina. Może jakaś torba albo coś. Pomyślimy. Pierwsza osoba ze zdjęciem. O, Gruppetto. Pozdrawiamy Gruppetto. A tu mamy wyciąg, kolejkę gondolową na Teidę. Niestety nie tak łatwo na nią pojechać. Z tego co pamiętam, są rezerwacje. Ło, ile tam jest koleja samochodów. Trzeba sobie zarezerwować, więc jak ktoś by chciał na Teidę, na sam szczyt, to albo pieszo, a jak kolejką, to chyba z pół roku trzeba wcześniej rezerwować miejsce. No nie mam pytań. Mamy tutaj lekcję geografii teraz. Wszystkie 3 wyspy. La Palma, El Hierro i tam Gomera i na końcu El Hierro. Ale jest sztos! No, petarda. Petarda. I ostatnie metry podjazdu. No potem jeszcze pojedziemy na zachód słońca. A teraz jedziemy do kempingu. Dzisiaj godzina 15. Zrobiliśmy robotę bardzo szybko. Będziemy teraz chillować, akampadować i nie wiem co jeszcze. Ale zawsze w takich momentach doceniam to, że można tu być, można jeździć. Nieważne rowery, nieważne sprzęty, ważne emocje i to, co nam te sprzęty dają. Cudo. Acampada! No i taki mamy spocik. Cudny. Tak jak mówiliśmy, żeby tutaj nocować, trzeba się zarejestrować na specjalnej stronie. No i przyszedł do nas ranger. Sprawdza, czy jesteśmy zarejestrowani. Także na przypale by nie przeszło. Ale my oczywiście jesteśmy zarejestrowani, więc jest cudzo.
No i cóż, piękny to był kamp. Przyznam szczerze, że nie pamiętam, ile nagrałam, ile nie. Ale piękne miejsce. Wydaje się wręcz idealne na to, żeby zakończyć ten odcinek. My już dzisiaj zjeżdżamy na dół, jedziemy sobie do Villa Flor na kawkę, na ryneczek, na Barakito. Mamy zrobiony materiał, pojeździliśmy. Czy to był bikepacking, ciężko powiedzieć, ale było przednio. Polecam te rejony. Trasy będą oczywiście opublikowane na Strawie. Zapraszam na Strawę. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Mam nadzieję, że zainspirował do jazdy, bo jak widać przygoda może być nawet na Teneryfie. Zachody słońca, wschody słońca, no po prostu cudo. Więc mam nadzieję, że zainspirowałam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A jeżeli tak, no to oczywiście proszę o lajki. Proszę o subskrypcję. Jest też możliwość wsparcia kanału. Także jeżeli tylko macie ochotę wesprzeć to, co robię, żeby publikować więcej takich filmów, no to polecam się. No i cóż, my jedziemy. Wam życzę miłego dnia albo wieczoru, jeżeli oglądacie to wieczorem. I do następnego. Pa!